Cześć, z tej strony Ania, witam serdecznie na moim kanale. Witam wszystkich nowych obserwujących, jak i stałych bywalców. Przepraszam za moją długą nieobecność. Jak widzieliście, wrzucałam tam tylko jakieś malutkie shorty z jakichś prac kwiatkowych lub kartkowych. Troszeczkę odłożyłam na bok ten projekt albumu, ponieważ nie było jakiegoś większego odzewu, jeśli chodzi o tamtą część, w której robiłam okładkę. Troszeczkę się podłamałam, że nie było żadnych komentarzy, może nie jesteście zainteresowani dalszym ciągiem tego projektu, ale mimo wszystko stwierdziłam, że go dokończę. Kto będzie chciał skorzystać, to skorzysta. Uważam, że projekt jest na tyle fajny, że mogę go opublikować, więc podejmuję kolejne próby. Tłumaczę się również, dlaczego nie było mnie przez taki długi czas na kanale, ponieważ w marcu zostanę mamą, więc wszystkie moje myśli i energia koncentruje się tylko i wyłącznie na razie na myśli o tym. No, jestem przeszczęśliwa i powiem Wam szczerze, trudno mi się skupić na czymkolwiek. Jestem już na zwolnieniu, więc no, miałabym dużo czasu na tworzenie. No jednak wiecie, to są inne sprawy, które zaprzątają moją głowę, więc albumowanie, kartkowanie, nagrywanie filmów zeszło troszeczkę na dalszy plan, ale mam nadzieję, że wszystko rzuci na lepsze tory. 4. miesiąc już tak naprawdę się zaczął, więc mogę odetchnąć z ulgą, że wszystko jest ok. Dzidziuś rośnie, ja jestem pełna energii. Moje stany, gdzie spałam przez pół dnia, minęły, więc myślę, że mogę zająć się teraz już tworzeniem, czymś przyjemniejszym niż po prostu leżenie cały dzień. Także kochani, zrobiliśmy w poprzednim filmie tą okładkę, przygotowaliśmy sobie bazę, tą Stack the Deck do zamocowania kart, przygotowaliśmy karty. Ja dzisiaj będę tworzyła dla Was stronę okładkową przednią i tylną, bo w ogóle zobaczycie, że ten album, jeżeli patrzyliście na oryginał, to on był po prostu jak odbicie lustrzane, tak? Czyli po prostu to, co było z przodu, to było z tyłu i no, taki projekt sobie wtedy wymyśliłam. I tak samo będzie tu, więc żeby troszeczkę przyspieszyć to wszystko, żeby te filmy nie były też takie strasznie długie, no to zrobimy sobie po prostu dzisiaj już tą przednią i tylną układkę. Powklejam karty. Zaraz Wam pokażę, jak to robię na przykładzie jednej. Potem zatrzymam film, powklejam resztę i do Was wrócę, żeby, mówię, ten film nie trwał godzinę czy dwie, no bo to nie ma sensu tak naprawdę patrzeć, jak się wkleja karty, bo uważam, że tutaj amatorzy nie zaglądają, tylko zaglądają osoby, które już coś potrafią robić, więc no bez sensu, żebym takie po prostu podstawy pokazywała. No cóż, przejdźmy. Aha, jeszcze zanim przejdę do wklejania kart, to chciałam Wam pokazać, co dzisiaj będziemy robić w związku z tymi kartami, tymi okładkami. Tutaj mam taką małą rozpiskę, więc tutaj będzie wyglądać to w ten sposób, że będzie karta. Ona będzie tutaj troszeczkę na podwyższeniu, będzie się zamykać w tą stronę na magnesy, tak jak tutaj widzicie. Tutaj będzie karta na zdjęcia, otwierana też na magnes, po czym kiedy otworzymy to w tą stronę, ukaże nam się tu miejsce na duże zdjęcie. Będzie duże zdjęcie 9×13. Tutaj będą ozdoby, a na tej stronie okładkowej będzie kieszeń z matami. I to samo będzie z tej strony. Także już mam to wszystko przygotowane, podocinane. A jak będziemy to robić, to jeszcze tutaj Wam pokażę, bo jeszcze tam jest bodajże rameczka na tej kieszeni.
więc te ramki też tutaj już mam dla Was przygotowane. Posklejamy je razem, żebyście widzieli, jak ja to tam zamontowałam. A na razie to sobie zrobimy po prostu te podstawy z podstaw, czyli wkleję wstążki. Mam tutaj takie gnieciuchy, ale to są gnieciuchy takiej mojej domowej produkcji. Nie wiem, czy za krótkie sobie nie ucięłam, chociaż może nie. Okładka ma 21 cm na wysokości i na szerokości, więc podzieliłam sobie to na pół, wyszło 10,5, więc na tej wysokości wkleimy sobie zaraz te wstążki. Dam trochę kleju. Nie wiem, czy tutaj też, może trochę też tutaj dam na to. Tutaj tą cieńszą. Tak samo robię z drugą stroną. Nie daję dużo kleju, bo tu jeszcze będę wzmacniać to tą taśmą i przykleję na to jeszcze kawałek papieru kraftowego, żeby to lepiej wszystko złapało. To chodzi tylko o to, żeby ten klej nam tak na razie przytrzymał. Tutaj jeszcze troszkę. Dobra, teraz sobie to jeszcze weźmiemy, przykleimy taśmami. Trochę słabszą mam tą taśmę, ale może też da radę. Przyklejamy tak nie za blisko brzegu, ponieważ tutaj będzie jeszcze ten papier skrapowy. O, mój pies się denerwuje, bo ktoś chodzi po korytarzu na klatce. Dobra, myślę, że tak 3 wystarczą. To samo zrobimy tu. I na końcu. Dobra, to mamy już z głowy. Za daleko chyba zrobiłam. Nie, muszę być. Dobra, no i teraz sobie, słuchajcie, odklejamy tą naszą taśmę. Ciach. Smaruję taki jakiś przypadkowy, słuchajcie, kawałek, ścinek z papieru kraftowego. Przyklejam tak, jak się kończy taśma. I kością do bigowania wyrównuję sobie, rozprowadzam to. Jak trochę kleju wycieknie, to tam się nie przejmujcie, można to powycierać i tak będziemy to zaraz zaklejać papierem. Chodzi o to, żeby te wstążki się tutaj ładnie złapały. Dobra, to mamy z jednej strony i teraz mamy z drugiej strony. I to samo smarujemy. W sumie obojętnie, z której strony posmarujecie, bo tu i tak nie będzie tego widać. Okay. I wyciskamy klej. Dobra, teraz chwila prawdy. Czy uda mi się związać album? Zobaczmy.
Jest wstążeczka. Dobrze siedzi. Ładnie się wiąże. Wystarczyło, czyli dobrze w sumie ucięłam. Nie za długo, nie za krótko. Dobra. Wkleimy teraz szybciutko karty. Tak jak mówiłam, przykleję jedną, pokażę jak to robię, a potem szybciutko przewinę i po prostu powklejam resztę. Zapomniałam dociąć dzióbka. Pamiętamy, że kleiliśmy sobie tutaj dwie karty, tak żeby, wiecie, nie było tutaj tak bardzo widać tego łączenia. I zacznę sobie od tyłu wklejać. Przykładam równiutko. Smaruję sobie to skrzydełko. Rozprowadzam palcem dokładnie. Uważajcie, żeby sobie tutaj nie wjechać na to, no tak jak ja tutaj, na tą przerwę. Dobra. Przykładam kartę, tak żeby równiutko tutaj było z tym naszym rowkiem. Dobra. Wyrównuję sobie kością. Niech sobie ten klej wycieknie. Nic się z tym nie dzieje. Tak. I teraz zaginamy ten dolny, to dolne skrzydełko. Smarujemy. Tu już musimy uważać, żeby tak bardzo mocno nie dociskać, żeby nam to nie wypłynęło tu i nie skleiło nam, wiecie, strony, bo tutaj będzie ta przestrzeń, w którą będziemy jeszcze wkładać te karty maty takie. No i zamykam. A, jeszcze przecież tu. A, ja jestem zakręcona. I jeszcze smarujemy sobie tu. Z powrotem po tym skrzydełku. Tak. I teraz zamykamy. Wyrównujemy. Nie wzięłam chusteczek mokrych. A, to później, żeby to ładnie powycierać, żeby nic nie wyciekało. Widzimy, że mamy karty, czyli ten nasz system równiutko wklejony. Karta się ładnie tu układa. Z każdej strony sobie dociskamy. Damy chwilę, żeby to wyschło. I widzicie, tutaj robi nam się przestrzeń na kartę matę. Wracam do Was za chwilkę, jak wkleję wszystkie. Dobra, jestem z powrotem. Karty są wklejone. Może troszeczkę uda mi się oddalić. Chyba nie. Dobra, ale to nie ma znaczenia, bo i tak będziemy tutaj zaraz robić nasze karty. Tutaj karty są już wklejone. Wszystko się ładnie trzyma, więc zaczniemy od naszej strony okładkowej prawej. I tutaj będą nam potrzebne, zaraz Wam pokażę, jakie papiery. Idź, kociczka, nie przeszkadzaj. Ja sobie już tutaj podocinałam wszystko, żeby przyspieszyć nam pracę. Będzie nam potrzebny arkusz docięty na długość 28, tak żeby tutaj nam została jeszcze taka rameczka. Razy 2, no bo będziemy robić równocześnie przód i tył. Więc będzie nam potrzebne to. Będą nam potrzebne dwie takie strony. Już tutaj też są zbigowane. One mają wymiary 20 na 20, czyli są równe z kartami, ale żeby zrobić tą zakładkę razem z tym dystansem, bo tutaj będzie pod spodem, wiecie, to będzie przymocowane
w ten sposób tutaj do tej naszej karty, tej skrapowej. Tu jest ten dystans. Tu będzie kieszeń. Tak, więc to musi tak ładnie nam wszystko objąć. I tu będą zamocowane magnesy. Na to przyjdzie papier skrapowy docięty na wysokość i szerokość 19,8, tak żeby też tutaj była ta obwódka taka z papieru tego kraftowego. I tam w projekcie była pojedyncza klapka, ale żeby nie tracić, wiecie, miejsca, zrobiłam taką podwójną, czyli docięłam sobie papier A4 na szerokość 9,5, na długość 13,5 plus 1, żeby zrobić takie skrzydełko, które będę mocować pod tą kartę. Tu będą zamocowane magnesy pod spodem. Tak, i to będziemy otwierać wtedy w tą stronę, w tą stronę i w tą stronę, tak? Tu będą magnesik i będzie nam zamykać naszą kartę. I tak samo będziemy robić z drugą stroną. Co musimy zrobić najpierw? No to musimy sobie przykleić tą kieszeń do papieru skrapowego. Jak zrobiłam kieszeń? Kartkę A4, zwykłą kartkę A4, przecięłam wzdłuż długiego boku na pół, po czym zrobiłam wykrój dziurkaczem brzegowym. Miałam taki długi, prawda? Więc przyłożyłam sobie do bigownicy, zbigowałam w pionie, później przykręciłam w poziomie, przyłożyłam sobie tutaj ten róg do naszego papieru skrapowego i zobaczyłam, ile mi jeszcze odstaje. Zbigowałam tak, żeby tu się ładnie zagięło i obcięłam. I to cała filozofia, jeśli chodzi o stworzenie kieszeni. Przymocujemy sobie teraz tą kieszeń do karty, czyli smarujemy tu po wewnętrznej stronie tych skrzydełek. Tutaj. Rozprowadzamy delikatnie palcem. Tu. I przyklejamy do naszej karty. Najpierw tak. Potem sobie odwracam. Bo w sumie można było i tak zrobić. O. Tak. Równiutko do tych rowków, tak? By sobie tego nie zabrudzić klejem. Jakiś odrwał jakiś paseczek i zmigania. To jest, jak się tworzy w pokoju ze zwierzakami. Dobra. Przyklejamy tu. I z drugiej strony. Oczywiście te rogi sobie ścinam, bo wtedy ładniej te narożniki się przyklejają. Nie zachodzą na siebie. O. I tak powstała nam kieszeń, która widzicie przez to, że jest podklejona od spodu, od razu nam robi taki ładny dystansik, że można tam tu wkładać maty
albo luźne zdjęcia, albo jakieś książeczki ze zdjęciami i to będziemy wklejać stronkę tu. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze musimy przymocować do niej tą. Tak? Więc robimy to samo. Smarujemy tutaj to nasze skrzydełko. Też je obcinamy po skosie, żeby się ładnie schowało. Rozprowadzamy równiutko. Dobra. I co? I przyklejamy tak, żeby nam tutaj zostały jeszcze po milimetrze, znaczy nie po milimetrze, co ja mówię, no po takim kawałeczku odstępu, żeby było mniej więcej równe z naszymi kartami, tak? Dobra, tak lekko złapałam. Tutaj sobie jeszcze przyciśniemy. Przyciśniemy dokładniej. Pamiętajcie, żeby nie wygładzać kością, dopóki wszystko nie jest równiutko przyłożone. Bo jak już Wam złapie, to ciężko będzie potem to oderwać. I w ten sposób mamy równiutko doklejoną okładkę, tą kartę taką. Z takim dystansem. Może troszkę za duży zrobiłam, nie pamiętam jaki tam był. Czy tam było na 2, tylko te bigi, czy na 3. No zrobiłam troszeczkę wyższy. Widzicie, on ma taki niecały centymetr, tak? To bigowanie. Ale myślę, że można będzie tutaj wtedy więcej jakoś tam tych zdjęć nawet napchać i będzie ok. Co musimy zrobić teraz? Teraz musimy zamocować magnesy przed wklejeniem tego papieru do naszego albumu, bo później będzie problem, trzeba będzie to mocować gdzieś tutaj, a nie chcemy, żeby nam to psuło tą stronę. Więc co, musimy sobie ustawić prościutko naszą kartę. Otwieramy. I teraz tutaj jest jakoś tak... No nie będziemy robić przy samym brzegu, bo będzie potem źle obklejać to. Potrzebne są 4 magnesy neodymowe. I co robimy? No ja sobie robię tutaj tak kropkę kleju tu i kropkę kleju powiedzmy tu. Może za daleko trochę, słuchajcie. Za daleko. Będzie się brzydko potem otwierało. No tak powiedzmy, wiecie, centymetr od każdego rogu i wtedy tam mocujemy magnesy. Ja sobie to przykleję tak. Tak. I zabezpieczę je sobie taśmą dwustronną. Chociaż nie, bo mam taki fajny trik. Asia Szulik pokazywała u siebie na jakimś warsztacie. Tylko szukam kartki. Dobra, utnę sobie z tej naszej ściągawki. Odcinamy sobie kawałeczek kartki na pół i przyklejamy. Wiecie, taśma może z czasem puścić ten klej, wiecie, straci swoje właściwości. A tu jednak jest klejem cała powierzchnia zasmarowana.
tutaj jeszcze. Trochę za duże te kawałki wzięłam. A, trudno. Tak. Dobra. Mamy to. Teraz co musimy zrobić? Zamknąć naszą stronę. Zrobić tutaj ładnie kąt prosty, żeby tu to nasze bigowanie ładnie się ułożyło. I z drugiej strony tykamy sobie po prostu magnesy. Można je delikatnie podnieść, dać kropkę kleju i z powrotem. I robimy dokładnie to samo, co po tamtej stronie, czyli karteczka, na pół ciachamy i zaklejamy. I w ten sposób mamy super zabezpieczone magnesy. Równiutko ułożoną kartę, tak, że jak będziemy patrzeć, to nic nam się nie będzie tutaj podnosić. Ale teraz widzę, słuchajcie, że coś tutaj krzywo wkleiłam. Coś tu krzywo nam poszło. Dobra. Krzywo nam magnesy się wkleiły. To nic, słuchajcie, nic się nie dzieje. Odklejamy. Jeszcze raz sobie tutaj układamy, tak żeby było równo. O. I dopiero teraz. O, widzicie? Musimy kontrolować te odległości. Możemy nawet lekko to przesunąć. Jeszcze póki można, słuchajcie, kontrolować to wszystko, to róbcie, żeby nie wyszło potem jakieś babole w trakcie przyklejania. Dobra, to jeszcze raz. Chyc. No, jak się krzywo tutaj coś pomarszczy, to nie ma znaczenia. No i patrzcie, i mamy tak. Mamy naszą stronę, którą możemy spokojnie wkleić do albumu. Smarujemy klejem przy brzegach. Bo to najważniejsze, żeby przy brzegach dobrze wszystko złapało, zwłaszcza tutaj, gdzie mamy te łączenia tych kart. Rozsmarowujemy na zewnątrz. Tak. Ok. Odwracam. Otwieram, żeby było łatwiej. I równiuteńko przyklejam. Tutaj kontrolujemy, cały czas kontrolujemy odległości. Pamiętamy, że jak coś tylko widzimy, że jest nie tak, odklejać, nie wyrównywać, nie dociskać.
Mamy to. Już ładnie siedzi równo. Teraz możemy delikatnie wyrównać kartę. Uwaga tutaj na miejsca z magnesami, żeby sobie nie przerwać papieru. I delikatnie teraz kością jeździmy, przyciskając, zwłaszcza tutaj, gdzie mamy podwójną tą grubość. Tutaj to powinno być, tak wiecie, równiutko ze stroną. I mamy ładnie przyklejone tutaj równo tą naszą odległość. Tu się wszystko trzyma. Tutaj mamy też ładnie równo przyklejoną kartę. Co, nie pozostaje nam nic innego, jak wkleić teraz tą kartę, ale najpierw musimy wkleić do niej tą małą. I również tutaj będą nam potrzebne magnesy. Dobra, to sobie montujemy naszą klapkę. Smarujemy wewnętrzną stronę tego skrzydełka. I teraz jak my tu chcieliśmy, tak. I wklejamy. Powiedzmy tutaj. Tak, żeby nie zakryło nam tej dekoracji. Okay. Dobra. Opla. I mamy. Dociskamy. To wyrównać. Jest równiutko. Dobra. I potrzebujemy teraz 2 magnesów. Jeden będziemy montować pod spodem naszej klapki. I zaklejamy sobie karteczką. Potem jak zostaną jakieś ścinki, to sobie okleimy. Dobra. I tak samo jak w przypadku tamtej strony, zamykamy, odwracamy na drugą stronę i magnes sam naprowadza nas w miejsce, gdzie ma być zamknięcie. Idź, kociczka, nie przeszkadzaj. Doklejamy kartkę. I tak wygląda gotowa strona, którą możemy również wkleić już. Najpierw na brzegach. Trochę na środku. Rozsmarowujemy na zewnątrz, żeby tutaj ładnie nam przylgnęło do karty, nie odstawało.
I przyklejamy równiutko. Najpierw przykładamy. Pamiętamy, że tutaj jest taki dystansik malutki. Więc nie robimy tego od samiutkiego brzegu, tylko z leciuteńkim przesunięciem, takim milimetrowym. O. Możemy sobie to otworzyć, położyć na płasko i dopiero wtedy docisnąć, wygładzić. I mamy pierwszą stronę. Ja tutaj podocinałam sobie już też, wiecie, naprzód te kartki. Można to zrobić od razu, jak tam zostanie, jak zostaną nam wolne takie ścinki, albo uzupełniać sobie to później, jak już mamy gotowy album i zostaną nam właśnie różne ścineczki, no to wtedy można się pobawić i pozaklejać sobie te maty, kieszonki, klapki. Ale ja chciałam tak zrobić w sumie jak było w tamtym projekcie, czyli właśnie z tymi ptakami. Tylko jeszcze będę musiała później dociąć na tą, ale tutaj już w środku nie będę wyklejać, no bo to daje niepotrzebną grubość do albumu. Bo potem, wiecie, jak przyjdą zdjęcia, to nam się to wszystko wypcha tak bardzo. Dobra, została nam teraz ta strona. Tutaj będzie tylko zdjęcie 9×13, więc tylko przykleję docięty na wymiar papier. Tak, tutaj będzie później to zdjęcie, to z papieru z tego kraftowego wycięta baza pod zdjęcie i tutaj będą tylko z dodatków do wycinania elementy takie powycinane, żeby ładnie to zdjęcie ozdobić. Wiecie, w sumie później jak zrobiłam ten projekt, znaczy teraz jak robię ten projekt jeszcze raz, już tak z perspektywy czasu i z tego, że mam trochę więcej już doświadczenia w robieniu albumów, no to wiem, że można go było inaczej zagospodarować, więcej umieścić w nim różnych klapek, kieszonek, żeby no, ten jego format wykorzystać, ale myślę, że taki prosty projekt, jak są takie proste strony, nieprzeładowane, wiecie, tymi schowkami różnymi, to też ma swój urok. Mimo tego, że on jest taki, wiecie, duży i aż się prosi o to, żeby go mocno jakoś rozbudować, to uważam, że te papiery same w sobie też są taką dekoracją, no, że szkoda ich chować po prostu pod 1000 klapek, kieszonek. No takie jest moje zdanie. No, każdy robi jak lubi. Dobra, to na razie zostawimy. Tu mamy już przyklejone. Zostaje nam ta strona z kieszenią. I tu na tej stronie z kieszenią była ramka. Taka o ramka. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma wykrojnika ramki, to może taką ramkę zrobić sobie po prostu normalnie z kartki, tak? Czyli sobie po prostu docina prostokąt na centymetr szeroki, wycina otwór i później postępuje tak samo, jak ja robiłam tu. Czyli musimy stworzyć sobie tą nie kieszeń, tylko tą ramkę taką 3D, bo ona jest płaska. No i musi mieć oczywiście szybkę. Ja to wymyśliłam sobie w ten sposób. Wiecie, zrobimy to tak, że tutaj przykleję ten pasek ozdobny. Dobra.
Teraz pokażę Wam, o co mi chodzi z tą ramką. Mam przygotowaną tą ramkę, wyciętą też z jakiegoś skrawka, który mi został. I musimy teraz wkleić do niego szybkę, więc docięłam sobie tą folię naszą, taką tą do shakerów, tak na wymiar. Obkleiłam już folią dwustronną, żeby to zamocować. I teraz podklejajmy to. Nie robiłam tej szybki tak na całą, wiecie, powierzchnię tej ramki. Potem może ciężko byłoby nam klejem cokolwiek przyklejać do niej. No tak, myślę, że będzie ok. No i wklejam tak w miarę równo tą naszą ramkę. Na szybkę raczej, nie ramkę. Dobra. Przykładam. Dobra. No i mamy już zrobione okienko, tak, z folią. Co teraz musimy zrobić, żeby to było takie bardziej, wiecie, podniesione? Otóż wycięłam sobie takie paseczki zbigowane na 3 te skory, tak, czyli na taki niecały centymetr. Wycięłam to w ten sposób, w takie właśnie skrzydełka. I teraz będę to przyklejać tutaj do tej ramki. Mam nadzieję, że się złapie, bo tutaj kawałek mi wjedzie na folię. No ale mam nadzieję, że da radę. Tu już trzeba troszkę więcej kleju. Dobrze go rozsmarować. I od brzeszku do brzeszku przyklejamy. Wtedy nam się stworzy taka kieszonka, że łatwiej będzie nam wsunąć tam zdjęcie. I to samo robimy z drugą stroną. Smarujemy, smarujemy. Przyklejamy równiutko. Do samego brzegu. I tutaj jeszcze mam taki malutki kawałeczek na dół. To już wiecie, nie musi tam dolegać aż do samego tutaj krańca. No przecież tam nic nie będziemy wsypywać, tylko wkładać zdjęcie, więc no tutaj już nie musi być aż tak równiuteńko i wiecie, zabudowane z każdej strony. Chodzi tylko o to, żeby zrobić ten dystans, tak? Te karteczki, te skrzydełka potrzebne są nam tylko po to, żeby zrobić dystans. I żebyśmy mogli zamontować na tym, co nam zostało, tył. Bo w tym momencie, jeżeli byśmy chcieli to przykleić do naszej tutaj kieszonki, no to będzie nam widać, wiecie, koronkę i ten tył, a tego nie chciałam. Zrobiłam do góry nogami. Gdzie są napisy? To nic. I teraz przykleimy sobie tą, widzicie? Ten tył. I w tym momencie, jak wkleję to tu, to mamy ładny tył. No i to jest teraz takie bardziej stabilne, więc smarujemy sobie po tej stronie skrzydełek. Można sobie lekko rozprowadzić. Ciągle z kadru uciekam, słuchajcie. Z sprawy wyszłam, naprawdę tyle czasu nie nagrywałam i
No i jakoś tak. Człowiek wypadł z rytmu. Dobra, i przyklejam. Co teraz musimy zrobić, żeby wkleić tą naszą ramkę tu, bez ryzyka, że podkleimy sobie od razu kieszeń. No więc już Wam tłumaczę. Bierzemy kawałek jakiejś byle jakiej kartki, podkładamy. Ustawiamy sobie teraz naszą ramkę tam, gdzie powinna być. Smarujemy sobie tu. Można trochę rozsmarować, żeby nie było tak dużo tego cieknącego kleju. O. I tak mniej więcej na środku dziabniemy sobie naszą rameczkę. Tak na równi, widzicie, wyszło nam z tą koronką, więc jest fajnie, nic nie wystaje. To moja kość. I tutaj mamy fajnie, bo teraz jest luźno. Tak, możemy sobie umieścić tutaj matę z zdjęciem. O, teraz nie wyjmę. Chodź tutaj. Tutaj nam się ładnie wszystko podkleiło. Tutaj też nic nie cieknie. Tutaj widzę, że troszkę chyba mało kleju mieliśmy. I się odkleja. Ale generalnie stronka wygląda w ten sposób. Później będziemy robić tutaj jeszcze z wykrojnika tę matę taką do przymocowania zdjęcia. O. I stronka pierwsza prezentuje się w ten sposób. Analogicznie do tej pierwszej będę też robić drugą, ale tu już nie będę Was zanudzać, bo to jest dokładnie powielone czynności jak w tej. Dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że nie zanudził Was ten film i będziecie chcieli oglądać dalej moje poczynania z albumem turkusowym. Na razie, cześć!